Halo, halo, cześć, tutaj Adi. Porozmawiamy sobie o tym, czym jest strefa komfortu. Film będzie podzielony na 4 części, które zarówno znajdziesz w rozdziałach w opisie, jak i na timeline'ie, na pasku przewijania w odtwarzaczu YouTube'owym. Te części będą nazywały się następująco. Pierwsza z nich będzie, czym jest strefa komfortu, druga z nich to będą przykłady strefy komfortu, trzecia z nich to po co w ogóle wychodzić ze strefy komfortu i czwarta część będzie brzmiała, jak tak naprawdę wychodzić ze strefy komfortu, także zaczynajmy. Strefa komfortu jest pewnego rodzaju zjawiskiem umysłowym, które tak naprawdę jest dyktowane na podświadomce, na podświadomym naszym umyśle, gdzie tak naprawdę podświadome sterowanie naszym ciałem, można powiedzieć, że odbywa się nawet w 90%. Wszystkie nasze decyzje, zachowania i tak dalej podyktowane są podświadomością, czyli tak naprawdę my nie do końca mamy wpływ i sprawczość na to, co się dzieje. No i pewnym aspektem takiej podświadomej sprawczości z całą pewnością jest strefa komfortu i jest to tak naprawdę nic innego jak mechanizm, który steruje naszym umysłem właśnie po to, żebyśmy my jako ludzie przetrwali. Strefa komfortu to nic innego jak schematy, które ty już dobrze znasz, których się nie boisz i w których nic nowego nie może ciebie zaskoczyć. Strefą komfortu nazywamy to, w którym czujemy się bezpiecznie i wygodnie i nie ma tam żadnego ryzyka związanego z utratą życia czy zdrowia, tak? Nasz mózg celowo dobiera sobie takie schematy, które poznał już na podstawie naszej przeszłości, czyli na przykład mechanizmy wyrobione za dziecka, różnego rodzaju reakcje, to co nas spotkało i to co pozwoliło nam przetrwać. Często te oczywiście schematy mogą być dysfunkcyjne, tak? Mogą to być schematy prowadzące do nałogów albo do alienacji od społeczeństwa i od ludzi. W każdym razie, czy są dysfunkcyjne, czy nie, ich zadanie jest jedno, tak? Zadaniem strefy komfortu jest jedno, zapewnić tobie jako człowiekowi, jako takiej biologicznej maszynie przetrwanie, tak? Dlatego niechętnie gdzieś tam poznajemy nowe rzeczy, niechętnie narażamy się na ryzyko na przykład z publicznym jakimś wyśmianiem, niechętnie narażamy się na ryzyko na przykład utraty zdrowia, czy utraty życia, czy utraty reputacji. Bardzo niechętnie to robimy, raczej boimy się robić nowych rzeczy, raczej trzymamy się, tendencyjnie skłaniamy się do rzeczy, które już dobrze znamy, tak? Do miejsc, które znamy, w których tak naprawdę nie ma tego ryzyka i nie ma tego zagrożenia. Więc strefa komfortu tak naprawdę jest czymś, w czym ty czujesz się dobrze. Strefa komfortu jest znana tobie, jest to otoczenie, sytuacja, są to ludzie, są to zachowania, które są po prostu schematami wyrobionymi na przestrzeni lat i które zapewniają ci stabilność w postaci bezpieczeństwa i brak ryzyka, że tak powiem. Wypracowany przez umysł szereg schematów i bodźców, które są już nam znane i które na pewno zapewnią nam przetrwanie. Umysł wie, że powtarzaliśmy dany schemat 100 razy, 1000 razy i tak naprawdę nie ma potrzeby zmiany tego, aby przetrwać. Umysł nie będzie nam podpowiadał, żebyśmy szli na siłownię, męczyć się, aby długofalowo zbudować sobie lepszą sylwetkę, a tym samym na przykład lepszą cyrkulację krwi, większe mięśnie, więcej siły, większą kondycję. O nie. Nasz umysł, jeżeli wypracował sobie to, że ty leżąc na kanapie i na przykład oglądając Netflixa i wcinając sobie chipsy, jeżeli twój umysł wie, że to działa, ty żyjesz z dnia na dzień, nic się nie dzieje, nie jesteś narażony na stres, nie podbija ci się kortyzol, tak jak po ćwiczeniach na siłowni, wszystko jest w porządku, nie umierasz, jesteś w stanie spożywać pokarm, przetwarzasz, wszystko w tobie działa, to twój umysł powie, okej, słuchaj, zostań tam. Nie ma potrzeby, żebyś szedł dalej. Nie ma potrzeby, żebyś szedł się narażać na jakieś pośmiewisko. Nie ma potrzeby, żebyś się nadmiernie męczył na treningu. Nie ma takiej potrzeby. Żyjesz, wszystko jest z tobą w porządku, więc zostań tutaj, gdzie jesteś. I teraz widzicie. Z jednej strony jest to oczywiście dobre, no bo wtedy ten mechanizm jest nam potrzebny po to, abyśmy jak najdłużej mogli przeżyć, przetrwać, wychować potomstwo i tak dalej. Ale z drugiej strony, czy rzeczywiście to jest tak dobre, bo tak jak wspomniałem, może to być dysfunkcyjne, może to prowadzić do tak naprawdę troszeczkę zmniejszonej jakości życia, nie? Więc tutaj są takie dwa bieguny. Z jednej strony jest to konieczne i potrzebne, a z drugiej strony może to być pewnego rodzaju hamulcem, który zaważy na tym, że radość, płynność, satysfakcja i jakość twojego życia po prostu będzie troszeczkę zmniejszona, tak? Więc spróbujemy się dzisiaj temu tutaj przyjrzeć. Jakie mamy przykłady strefy komfortu? Przykładów strefy komfortu może być naprawdę całe mnóstwo. Tak naprawdę, jeżeli przypatrzylibyście się swojemu trybowi życia, jeżeli macie jakieś hobby czy zajawkę, to myślę, że nie jest wcale trudno znaleźć przykłady strefy komfortu, tak? Na przykład, jeżeli jesteś początkującym piosenkarzem, lubisz sobie pośpiewać w domu i ogólnie raczej interesuje cię śpiew, gdzieś tam w zaciszu domowym jesteś w stanie sobie pośpiewać, ale tak naprawdę nigdy nie zrobiłeś tego kroku, żeby zapisać się do szkoły śpiewu,
albo na przykład, żeby pójść spotkać się z kimś, kto śpiewa, na przykład prywatnie, czy zapisać się do jakiejś grupy i spróbować z nimi pośpiewać, tak? I to się tyczy tak naprawdę wszystkich takich zajawek, które nie są, powiedzmy, takimi zajawkami klasycznymi, no bo jednak na przykład siłownie, myślę, że jestem w stanie zaliczyć do zajawek klasycznych. Bardzo wiele osób uczęszcza na siłownię, tam naprawdę idziesz, wykonujesz ćwiczenia i nie ma tam czegoś, co sprawiałoby, że stajesz się jakiś nieśmiały i tak dalej. Natomiast to zajawki typu śpiew, zajawki typu taniec, zajawki typu malowanie, różnego rodzaju hobby, które jest tak jakby ekspresją ciebie, ponieważ na siłowni raczej nie jest to ekspresja ciebie, jest to po prostu ćwiczenie partii mięśni i tak dalej. Natomiast wszystko, co wiąże się z naszą ekspresją naszych emocji wewnętrznych i takim artystycznym zobrazowaniem tego w formie na przykład tanecznej, ruchu ciała, czy w formie na przykład malarskiej, w formie śpiewanej, w formie rysunkowej, cokolwiek możesz tutaj sobie wymyślić, no to często jest tak, że po prostu jednak nie dokonujemy tego kroku, jednak zostajemy w domu, jednak robimy to w zaciszu domowym i tutaj następuje też takie zjawisko, które nazywa się racjonalizacją. Racjonalizujemy to sobie, tak? Racjonalizacja jest takim zjawiskiem, w którym ty sam wierzysz w to, że twoje wymówki, bo nazwijmy to sobie szczerze i jasno, twoje wymówki, które sobie gdzieś tam implementujesz w głowie, ty uznajesz sam za prawdę, wtedy następuje proces racjonalizacji, tak? Jeszcze pół biedy, jeżeli ty na przykład jesteś na przykład handlowcem i masz do wykonania bardzo ważne spotkanie z klientem, ale odkładasz to na później, zajmujesz się innymi klientami, zajmujesz się telefonami, mailami, ale żeby jednak zabukować sobie ten lot czy pociąg i polecieć do innego klienta, spotkać się z poważną jakąś osobą, tak? Albo na przykład odezwać się do kumpla, z którym się pokłóciłeś, ponieważ ci go brakuje i chciałbyś odbyć poważną rozmowę, może go wysłuchać i przeprosić, ale jednak racjonalizujesz sobie, a dzisiaj nie polecę do tego klienta, bo muszę załatwić coś po pracy, a w sumie tak naprawdę to jest troszeczkę zimno, no i tak naprawdę siedząc w domu mogę załatwić dużo więcej spraw związanych z telefonami do innych klientów, tak? Albo nie odezwę się do tego kumpla, no bo pewnie on nie chce, a tak właściwie to nie wiem, czy ta rozmowa wyjdzie, a co jeżeli on nie będzie chciał ze mną rozmawiać, a nie pójdę na te lekcje tańca, no bo co jeżeli się poślizgnę i skręcę sobie nogę, a nie pójdę na tą siłownię, no bo coś mnie bark boli i poczekam aż mi przejdzie i tak naprawdę nie przechodzi nigdy. Racjonalizacje, które służą nam ku zostaniu w strefie komfortu, mogą przybierać naprawdę różny i szeroki rodzaj. Tylko że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tuż za rogiem, za tym pudełkiem zwanym strefą komfortu, gdy już postawisz ten krok dalej, odważysz się i zrobisz coś, czego nie lubisz, to dokładnie wtedy może czekać ciebie nagroda w postaci na przykład całkiem niezłego kopa dopaminowego po wykonaniu rzeczy, której się boisz, obawiasz albo nie chcesz i odkładałeś przez długi czas na później. Jeżeli ty taki krok wykonasz, to możesz mi zaufać, że poczujesz się od razu dużo lepiej. I ja tutaj na swoim przykładzie mogę się podzielić, co ostatnio mnie spotkało. Otóż poszedłem sobie do McDonalda kupić sobie McRoyala. Z tego co pamiętam, podwójnego McRoyala. Z tego co pamiętam, McRoyal, jeżeli chodzi o kanapki McDonaldowe, no to ten kotlet jest większy niż w normalnym cheeseburgerze i ten kotlet wystaje poza obrys bułki i dlatego ten McRoyal jest po prostu troszkę droższy, bo ten kotlet jest większy niż sama bułka. No i zamówiłem sobie tego podwójnego McRoyala. Po otwarciu go trochę się zdziwiłem, bo te kotlety, wyglądało to po prostu jak podwójny cheeseburger, nie wyglądało to jak McRoyal, miał małe kotlety, które nie wystawały za obrys bułki. Ale jakoś tak nie pomyślałem o tym przez dłuższą chwilę i po prostu zjadłem te oto kotlety, zjadłem tego McRoyala, po czym napisałem do swojej dziewczyny, że miałem taką sytuację i zapytałem się jej, czy ona kojarzy, czy oby na pewno ten McRoyal wystawał poza obrys bułki, czy też nie. Ona napisała mi, że oczywiście wystawał i żebym po prostu poszedł się zapytać do kasy i opowiedzieć o tej sytuacji, która mnie spotkała w McDonaldzie. Pierwsze co, jaki mechanizm mi się uruchomił? Uruchomił mi się mechanizm racjonalizacji. Zacząłem do niej mówić, że no wiesz co, no w sumie mógłbym, ale tak właściwie to ja nie mam już paragonu, więc bez paragonu, no to pewnie raczej mi tego nie przyjmą. Zresztą ja tak naprawdę już zjadłem tego McRoyala, więc nawet nie mogę go pokazać, więc nie mam ani paragonu, nie mam ani bułki, którą już mógłbym pokazać, bo wszystko zjadłem, więc teraz pewnie wyjdę na jakiegoś dziwnego klienta, nie dadzą mi żadnego zwrotu, tak naprawdę zrobię z siebie głupka przed innymi ludźmi i raczej nie, już teraz to nie, może drugim razem. Natomiast gdy na mojej właśnie ścieżce samorozwojowej chwilę później pomyślałem, kurde, przecież ja teraz zastosowałem racjonalizację. Szukam powodów, dla których miałbym nie wykonać kroku, który mógłby wprawiać mnie w zakłopotanie, który mógłby wprawiać mnie w jakiekolwiek ryzyko konfrontacji, która mogłaby być nieprzyjemna lub po prostu niezręczna lub niewygodna dla mnie, powodująca jakikolwiek stres. Więc powiedziałem, okej. I pierwsze co zrobiłem, to po prostu poszedłem do tej lady bez większego zastanowienia. Gdy tylko uświadomiłem sobie proces racjonalizacji, od razu udałem się do lady.
No i słuchajcie, tak jak wspomniałem wcześniej, nagroda czeka za rogiem. Wystarczy troszeczkę się przekonać do tego, że nawet jeżeli nie powiedzie ci się w jakiejś mini konfrontacji czy niezręcznym, niewygodnym dla ciebie działaniu, to tak czy siak będziesz z siebie bardzo dumny, nawet pomimo porażki, będziesz z siebie dumny, będziesz miał wystrzał dopaminy i będziesz z siebie zadowolony i będziesz miał motywację do większej ilości takich działań, które są dla ciebie niewygodne. Natomiast kończąc tą anegdotkę, okazało się, że po rozmowie z bardzo miłą kierowniczką i panią, która obsługiwała kasę, mimo braku paragonu, mimo braku jedzenia, po prostu na ładne oczy przysłowiowe i ładny uśmiech, otrzymałem drugiego makrojala, podwójnego, dużego, z bułką wystającą poza obrys. Więc tak naprawdę jest to przykład właśnie takiej racjonalizacji i tego, jak my tak naprawdę nie chcemy czegoś zrobić, tłumacząc to sobie, próbując przekonać innych, że jest tak, jak ty mówisz i dlatego ty nie możesz zrobić tego działania. I najgorzej jest właśnie, jak ty sam w to wierzysz, bo jak ty sam w to wierzysz, to wtedy żyjesz po prostu w swego rodzaju iluzji. Jesteś po prostu... Żyjesz w takim złudzeniu, w którym ty nawet nie jesteś uświadomiony o tym, że racjonalizujesz sobie rzeczy z powodu lęku, z powodu strachu i lęku, w sumie lęku, bo strach jest racjonalny, a lęk jest zawsze irracjonalny. Strach jest wtedy, kiedy biegnie na ciebie wściekły pies, a lęk jest wtedy, kiedy ty wyobrażasz sobie, że dana sytuacja może wyglądać tak i tak. I to jest tylko wyobrażenie i to jest złudzenie i to jest coś, co nie istnieje. To istnieje tylko w twojej głowie. Strefa komfortu, o ile faktycznie jest mechanizmem, który pcha cię do trzymania się stałych schematów, to tak naprawdę ta racjonalizacja jest złudzeniem. Jest złudzeniem, żeby nie wychodzić z tej strefy komfortu. Trzecia część, czyli po co wychodzić ze strefy komfortu. Już ci tłumaczę po co, ponieważ jeżeli nie będziesz wychodzić ze strefy komfortu, to życie twoje będzie miało po prostu niską jakość i przeminie tobie bardzo szybko. Zacznijmy od przemijania życia. Faktem jest, że jak miałeś 10 lat, to każde 2 miesiące wakacji trwało wieczność, a gdy masz 25 lub 30 lat, to każdy kolejny rok mija tak szybko, że rozmawiając ze znajomymi w twoim wieku, czy też z rodzicami, mówisz, no faktycznie mieliście rację, coraz szybciej życie to leci. Od świąt do świąt, od sezonu do sezonu i nie ma tego roku. Tak naprawdę szybkość przemijania oczywiście jest uzależniona od wieku, ponieważ jeżeli masz 10 lat, to rok twojego życia stanowi tylko 1/10 twojego całego życia. Gdy masz 30, to rok stanowi już 1/30. Więc tak naprawdę jest to ułamek, który jak najbardziej oddziałowuje na nasz umysł. Natomiast to, co również sprawia, że życie jest krótsze, to po prostu rutyna. A czym jest rutyna? Rutyna jest zestawem schematów powielanych codziennie, czyli tak naprawdę tych, które dobrze znasz, których nie zmieniasz, nie narażasz się na dyskomfort, nie narażasz się na nowe rzeczy, nie budujesz nowych wspomnień i dlatego robisz tylko to, co znasz, tkwisz w strefie komfortu i tak naprawdę dni przelatują coraz szybciej, ponieważ twój umysł nie doznaje nowych bodźców. Twój umysł nie uruchamia neuroplastyczności, która buduje się, gdy tworzysz nowe nawyki, tak? Ja personalnie na przykład zacząłem myć zęby lewą ręką, ponieważ dowiedziałem się, że zmiana tego, co robisz codziennie i co twój umysł bardzo dobrze zna, powoduje po prostu uruchomienie neuroplastyczności mózgu i połączenia nowych jakichś tam ścieżek neuronowych i tak naprawdę zdecydowanie warto budować nowe nawyki i nowe doświadczenia. Także podam wam prosty przykład. Jest takie zjawisko, które nazywa się zjawiskiem odczuwania czasu. Pierwszy przykład tego zjawiska to jest tak zwane długo-krótko. Długo-krótko polega na tym, że jeżeli siedzisz na lotnisku przez 3 godziny i czekasz na samolot, nie mając telefonu ani książki, patrząc się w ziemię, to te 3 godziny wydają się cholernie długie i jesteś po nich cholernie zmęczony. Ale gdy to już minie i wsiądziesz do samolotu i później zaczniesz coś robić, to w mig zapominasz o tym czekaniu na lotnisku, a nawet jeżeli sobie o nim przypomnisz, to masz wrażenie, że nie trwało to długo. Wręcz przeciwnie, trwało to krótko. Mimo że jak byłeś w tym doświadczeniu, to dla ciebie trwało to długo. Trwało to długo, ponieważ twój mózg nie dostawał żadnych nowych bodźców i tkwił w takim jakby zawieszeniu, nie działo się nic i po prostu bardzo się dłużyło, bo twój mózg nie był stymulowany. Natomiast gdy odtwarzasz to wspomnienie nieco później, to z racji tego, że nie było tam stymulacji, nie było tam żadnych bodźców, nie było tam żadnych informacji, które by były do przetworzenia, twój mózg tak jakby pomija to wszystko i uznaje to za nieważne doświadczenie, totalnie za chwilę o tym zapominasz, a jeżeli sobie przypomnisz, to no faktycznie, czekałem na tym lotnisku, tak? Drugi przykład tego pojmowania czasu jest na odwrót, czyli krótko i długo. I tutaj przykładem może być nawet na przykład urlop, w którym jedziesz sobie na Majorkę na tydzień, 5 dni Majorki. Zobaczcie, pracujecie cały rok, przy założeniu, że nigdzie nie jeździcie przez cały rok, tylko na 5 dni wyjeżdżacie w wakacje na Majorkę.
Cały ten rok tkwiąc w strefie komfortu, tkwiąc w rutynie, tkwiąc w tych samych codziennych zadaniach, nie wychodząc z pudełka komfortowego, nie narażając się na nic nowego, nie budując nowych wspomnień, nie budując dyskomfortowych sytuacji, które pozwalałyby ci się rozwinąć, nie dostając zastrzyków dopaminy, cały rok pracy mija tak jak mówiłem wcześniej. Coraz szybciej, dopiero był styczeń, zaraz Sylwester, no zobacz, znowu ten rok tak szybko minął. Natomiast te 5 dni, w których ty byłeś na Majorce, będziesz pamiętał do końca swojego życia. Będziesz pamiętał naprawdę wiele szczegółów, mimo że to było tylko 5 dni. To te wspomnienia będą zdecydowanie dużo mocniejsze, dużo bardziej wyraźne, nawet po dekadach twojego życia, niż cały rok, czy inne okresy twojego życia, w których nie za wiele się działo. To jest też dowodem na to, że po prostu wykonując jakieś rzeczy, które są nowe, ciekawe, które są niepewne przede wszystkim i których nie znamy, powodują, że bardziej czujesz, że żyjesz, przeżywasz swoje życie, tak? Po takiej wycieczce jesteś cholernie naładowany energią, dużo łatwiej ci powrócić gdzieś tam do takiego normalnego życia, jesteś bardziej zadowolony, ten efekt tego urlopu będzie się jeszcze trzymał przez jakiś czas i ty będziesz miał wyższą energię, będziesz bardziej naładowany energetycznie, tak? Więc to jest to wychodzenie z tego takiego marazmu, z tej codzienności, tworzenie nowych rzeczy, szukanie nowych rozwiązań, naprawdę w różnej postaci. To nie musi być urlop, na które trzeba wydać krocie i tysiące złotych. Naprawdę, to może być porozmawianie z obcym na ulicy, tak? Możesz zaczepić, jeżeli stoisz na przykład gdzieś tam w kolejce w sklepie obok jakiejś pani, albo na przykład w parku obok stoi jakiś człowiek, no to jest ładna pogoda, no to możesz do niego zagadać. Naprawdę ta rozmowa może zająć 2 zdania, ale mamy dzisiaj piękną pogodę, prawda? I ktoś odpowie, tak, rzeczywiście w końcu lato. I to będzie koniec rozmowy i zaufajcie mi, że dostaniecie naprawdę zastrzyk energii po czymś takim. Ja ostatnio powiedziałem pani w aptece, że ma rozwiązanego buta i poczułem się lepiej, ponieważ w normalnych sytuacjach, zanim zainteresowałem się rozwojem, pewnie nie powiedziałbym tego. Byłbym zamknięty w sobie, wykonywałbym te zadania, które wykonuję codziennie, z oporem i tak dalej. Dlatego właśnie wychodzenie ze strefy komfortu jest ważne, bo po pierwsze buduje ciebie jako człowieka, buduje ciebie jako jakość twojego życia, buduje przede wszystkim, buduje więcej wspomnień, co będzie sprawiało, że będziesz przeżywał życie i będzie ono trwało dłużej, ponieważ więcej będzie się w nim działo, będzie się zawierało więcej emocji i będziesz miał wrażenie, że twoje życie trwa po prostu dłużej. Mała anegdotka. To pojmowanie czasu było jako długo-krótko, później było krótko-długo z urlopem, ale jak powstały social media, to jest taki anegdotyczny off-topic. Jak powstały social media, to powstało nowe pojmowanie czasu o nazwie krótko-krótko. To jest najbardziej niebezpieczne, ponieważ jest to poza naszym naturalnym pojmowaniem i to jest nic innego jak scrollowanie rolek na TikToku, YouTubie i tak dalej. Social media. W dużym ujęciu są to social media. Jeżeli przeglądasz rolki na telefonie, nim się obejrzysz, minęła godzina. Natomiast gdy skończysz przeglądać i wspomnisz sobie ten czas, to nie jest tak, że to się będzie wydawało długo, tak jak w przypadku urlopu, który też ci minął szybko. Będzie to krótko, czyli przeglądanie rolek i social media są najbardziej toksycznym działaniem, które wpływa na twoje pojmowanie czasu. Czyli tak samo, czy granie w gry, które nic ci nie dają, tak? Wszystko, każda pochodna jakiegoś ekranu głównie, czyli po prostu nie jesteś w tym miejscu, tylko bodźcujesz się dopaminą, to ani nie jest to dla ciebie, to w żadnym przypadku nie jest to długo, tylko zawsze jest to krótko, więc nie masz tutaj żadnej korzyści, tak? Ale to była tylko taka anegdotka. Jak wyjść ze strefy komfortu? 4. punkt tego podcastu. Jak wyjść ze strefy komfortu? Jak zacząć to robić? Posłuchajcie, to nie jest tak, że nagle pewnego dnia wykonasz pewien krok i nie będzie ciebie już w strefie komfortu. To nie jest też tak, że musisz się zmuszać do granic swoich możliwości, żeby z tej strefy komfortu wyjść. Załóżmy, że strefa komfortu to jest swego rodzaju bańka, tak? I na przykład tuż za tą bańką jest wykonanie telefonu do znajomego, z którym jesteś pokłócony lub miałeś jakąś sprzeczkę i odpychasz to od siebie miesiącami, nie? Więc tak naprawdę strefą komfortu nie jest, że ty nagle wyjdziesz z tej bańki, staniesz tutaj po drugiej stronie, zadzwonisz do niego i będziesz w nowej bańce, w której będziesz atakował całe życie, po prostu ciągnął tego byka za rogi. Nie, to nie jest tak. To jest tak, że po prostu ta bańka przesunie się troszeczkę. To jest tak jakby przesuwanie tych granic. Stopniowe rozbudowywanie tej strefy komfortu, aby ona była jak największa, aby w tej strefie komfortu znalazły się rzeczy, które wcześniej były dyskomfortowe, tak? Jeżeli chodzisz na przykład na siłkę, podnosisz na biceps 5 kg, to nie jest tak, że
nagle będziesz podnosił 10, będziesz podnosił 5,5, 6, 6,5. Stopniowe zwiększanie zakresu bańki, która jest komfortem, tak? Ta bańka zawsze będzie, bo ten umysł zawsze będzie utrzymywał jakiś komfort, żebyś ty przetrwał, tak jak wspomniałem w pierwszej części. Chodzi o to, żebyś ty próbował tą bańkę krok po kroczku po prostu poszerzać i wprowadzać do niej nowe rzeczy, które budują ją od środka i które pozwalają ci na wykonywanie coraz śmielszych kroków, budując twoją osobowość, budując twoją odporność na stres i dostarczając nowych wspomnień, dostarczając nowych emocji i hormonów, które sprawiają, że żyjesz po prostu dłużej. Jak teraz wyjść? Po pierwsze, stopniowo. Po drugie, druga rada będzie taka, żebyś zaczynała każdy swój dzień od najbardziej stresującej rzeczy, która tego dnia mogłaby ciebie czekać. Innymi słowy, zacznij każdy swój dzień od rzeczy, której najbardziej nie chcesz zrobić, którą zawsze odkładasz na później, która zawsze jest gdzieś z tyłu głowy, która zawsze jest spychana, a może jutro, a może od jutra. Nie wiem, na przykład to mogą być błahe rzeczy, tak? To może być pozmywanie naczyń. Dzisiaj zmyję tylko jeden talerz, ponieważ rano mi starczy, żeby zrobić sobie śniadanie, a stoi na przykład sterta 10 talerzy i 2 kubki i tylko po jednym kubku sobie myjesz rano, żeby mieć na przykład na to śniadanie. No taki przykład, powiedzmy, pierwszy z brzegu. Zaufaj mi, że jeżeli wstaniesz sobie te 15 minut wcześniej i umyjesz wszystkie naczynia, twój dzień będzie zmieniony. Będziesz miał motywację nagłą podczas właśnie za sprawą tej dopaminy, którą dostaniesz po wykonaniu tego zadania, będziesz miała zdecydowanie więcej energii i motywacji, żeby wykonywać kolejne zadanie, które odkładałeś i może być troszkę trudniejsze. Będziesz samonapędzającą się maszyną, tak? Wstań i zacznij dzień od tego, co jest dla ciebie trudne, co jest dla ciebie niechętne do wykonania, jako pierwsza rzecz, jaką możesz zrobić. I zaufaj mi, że wtedy wszystkie rzeczy za dnia, które są potencjalnie łatwiejsze od tej pierwszej, od których normalnie zacząłbyś dzień, będą dla ciebie zdecydowanie łatwiejsze i cały dzień upłynie ci po prostu przyjemniej. Druga rzecz, jeżeli widzisz coś, co jest do zrobienia w domu, czy też na zewnątrz, czy też w samochodzie, gdziekolwiek jesteś, jeżeli to zadanie zajmuje ci około 2 minut, rób to od razu. Widzisz, że trzeba na przykład umyć psu miskę, ale normalnie byś powiedziała, dobra, wsypię mu tej suchej karmy, przecież co to takiego, ta sucha karma, on i tak to zje, tam nie ma żadnych bakterii, po prostu jest trochę brudna. Umyję ją, ale jutro, może wieczorem i tak naprawdę nie myjesz jej przez kolejne 2 dni. Jeżeli widzisz coś takiego, zrób to od razu. Jeżeli coś zajmuje ci około 2 minut, rzuć się na to po prostu od razu, bez zbędnego zastanowienia. I to może być wszystko, tak? Wychodzisz z domu, widzisz, że są śmieci do wyniesienia, dobra, później albo jutro jak będę wychodził. Nie. Zrób ten krok w tył, wyjmij ten worek, to ci zajmie 15 sekund, zawiń go i weź ze sobą jak wychodzisz. Twój dzień zacznie lecieć inaczej. Wszystko, co zajmuje około 2 minut, rób od razu. Trzecia rzecz, bardzo serdecznie polecam wam książkę Reguła 5 sekund. Reguła 5 sekund stanowi o tym, że podczas gdy dociera do nas informacja albo bodziec, tak jak na przykład ta brudna miska psa, tak jak te śmieci do wyniesienia i tak dalej, dociera do ciebie bodziec. Podczas tego bodźca i tej informacji masz około 5 sekund w głowie, aby podjąć decyzję, czy wykonać to teraz, czy tego nie wykonać. Twój mózg będzie starał się usilnie zachować twoją energię, której nie potrzebuje wydawać, tak? Bo nic się nie stanie, jak nie umyjesz. Nie myjesz tych naczyń już przez tydzień i jesteś w stanie przetrwać, jesteś w strefie komfortu. Nie jest ci potrzebne marnowanie tej energii na mycie tych naczyń, ani te śmieci. Tak samo jak nie jest ci potrzebna siłownia. Jesteś w domu, nie musisz tracić energii, bo żyjesz, tak? Podczas informacji jest 5-sekundowe okienko, które stanowi o tym, że po tych 5 sekundach twój mózg naprawdę zrobi wszystko, żebyś ty został i została w tym miejscu, nie podejmowała działania. Więc jeżeli widzisz jakiś bodziec, ale nie jesteś w stanie go zrobić od razu, bo już minęło te 5 sekund i zaczynasz się wahać, zaczynasz mówić, nie, bolą mnie plecy, więc nie idę na basen z kolegami, a tak naprawdę masz trochę tłuszczyku na brzuchu i może ci głupio, że ktoś cię zobaczy, że jesteś gruby i do siebie nie dbasz, tak? Więc odlicz w głowie od 5 do 1, po prostu. Ja na przykład jak ucząc się pływać, nie byłem jeszcze za dobrym pływakiem, nadal nie jestem, ale bałem się wskoczyć na główkę. Nie z żadnego podestu, po prostu z płaskiego do płaskiego na basenie wskoczyć na główkę. Po przeczytaniu tej książki wahałem się naprawdę kilka minut, aż w końcu przypomniała mi się ta metoda i po prostu odliczyłem sobie w głowie, dobra, w porządku, odliczam. 5, 4, 3, 2, 1 i mechanizm,
który się uruchamia wtedy, to jest taki, że naprawdę robisz to wtedy. To brzmi jak jakaś tam głupia, taka dziwna, jakaś magia, jakiś taki zabobon, ale uwierzcie mi, że jeżeli jest coś do zrobienia, nad czym się wahasz, odliczysz w głowie od 5 do 1, to zrobisz to. Zrobisz to, bo to po prostu działa u mnie i myślę, że u was też będzie działało. Więc podsumowując, strefa komfortu zabija jakość twojego życia. Pomimo tego, że jesteś bezpieczny, to twoje życie traci na barwach. Po drugie, strefa komfortu sprawia, że twoje życie przemija szybciej, ponieważ nie dostarczasz mu nowych bodźców, jest tylko i wyłącznie rutyna i twoje życie przemija w szarych odcieniach i wydaje się coraz to krótsze razem z wiekiem. Po trzecie, jeżeli widzisz, że skupiasz się na problemie, a nie rozwiązaniu, to najprawdopodobniej stosujesz racjonalizację, tak? Jeżeli ktoś cię gdzieś zaprasza, ty nie bardzo chcesz iść, albo myślisz nad rozpoczęciem jakiegoś projektu, czy nawet napisaniem wiersza, czy napisaniem posta na Facebooku, który gdzieś tam wyrażałby twoje emocje, ale troszeczkę się boisz i zaczynasz sobie to tłumaczyć, bo to, bo tamto i tak dalej, to zwróć uwagę, że może to być właśnie racjonalizacja nieuświadomiona, czyli skupianie się nie na rozwiązaniu, jak coś mogę zrobić, tylko skupianiu się na problemie. Nie mogę tego zrobić, bo odwracając uwagę od rozwiązania i od działania i kierując ją na po prostu problem. A skupianie się na problemie jeszcze nikomu w niczym nie pomogło. Należy skupiać się na rozwiązaniach. Podsumowując, jak można wychodzić ze strefy komfortu? Po pierwsze, zaczynaj dzień od tego, czego najbardziej nie lubisz. Po drugie, jeżeli coś zajmuje ci około 2 minut, rób to po prostu od razu i nie odkładaj tego na później. Po trzecie, polecam ci serdecznie książkę Reguła 5 sekund. Odliczaj w głowie od 5 do 1. Jeżeli masz wstać rano i dzwoni budzik, wcisnąłeś drzemkę i masz te chwilowe okienko, w której jeszcze nie śpisz, odlicz sobie od 5 do 1 i spróbuj wstać. Zobaczcie, co się wtedy z tobą stanie. Dzięki za dzisiejszy odcinek. To jest nowy format po mojej stronie. Doszedłem do wniosku, że wieczorne wiadomości to nie jest do końca to, co ja chciałbym wyrażać. Wieczorne wiadomości zostaną oczywiście jako jeden z formatów na moim kanale i będę do niego wracał, komentując jakieś wiadomości w takiej formie bardziej rozwojowej i duchowej, bo tak jak zauważyliście, te wiadomości tak naprawdę zahaczałem tylko o jakiś temat, czytałem kilka wersów i o ile faktycznie nawiązywałem do niego, to odbiegałem od tematu, oczywiście nadal związanego z tą treścią, którą przeczytałem, ale było to odbieganie i krążenie trochę dookoła w postaci filozoficzno-psychologiczno, takiej duchowej, samorozwojowej, co po prostu najbardziej lubię, tak? Więc dlatego wprowadzam ten format, który jest moim serdecznym przekazem do was, tego jak ja żyję i czym ja bym chciał się podzielić i to będzie już stały format po mojej stronie. A wieczorne wiadomości też na pewno będą dodatkiem. Miniaturki będą się różnić zdecydowanie, więc na pewno od razu zobaczycie, który format jest moim podcastem takiego typu, a który format jest podcastem po prostu wieczornych wiadomości. Także dzięki za uwagę. Jeżeli wam się podobało, koniecznie łapka i subek. Wiem, że to jest bardzo oklepany zwrot, ale zaufajcie mi, że każda nowa subskrypcja daje mi naprawdę fajny wyrzut dopaminy i gotowość, żeby robić to dalej. Także bardzo wam dziękuję raz jeszcze i trzymajcie się, cześć.